O, wy jste! Jako czarnogórzec mieszkający w Polsce już od ponad 6 lat udało mi się odwiedzić wiele miejscowości w prawie każdym regionie Polski. Dlatego postanowiłem stworzyć ranking, czyli tier listę wszystkich miast, w których byłem. Ten ranking jest ruchomy, bo im więcej odwiedzę miast, tym będę miał większe porównanie, a moja ocena może się zmienić. Jeżeli w tym odcinku nie widzicie waszego miasta, nie martwcie się, na pewno będzie w jednej z następnych części. Wiem, że niektórzy z was będą obrażeni moją oceną, ale proszę o cywilizowaną dyskusję w komentarzach. Idemo! Na podstawie następujących kryteriów będę oceniał miasta. Pod 1 turystyka. Czy warto zwiedzić? Czy jest tam co robić? Pod 2 jak tam się mieszka? Czyli ogólna infrastruktura dla mieszkańców. Pod 3 dojazd. Czyli jak łatwo jest dla turysty tam dotrzeć. I 4 vibe. Czyli moje subiektywne wrażenia o mieście. Poznań. Miasto mniej znane przez turystów, ale oferuje więcej niż się wydaje. Ma piękne stare miasto z bardzo kolorowymi kamienicami i koziołkami. Może się pochwalić piękną i różnorodną architekturą, ale i niezwykłą historią. Naprawdę warto odwiedzić, dopóki Anglicy go nie przejęli. To naprawdę duże miasto z możliwościami rozwoju. Jest blisko Niemiec i ma lotnisko. Może się pochwalić bardzo ładną infrastrukturą, a ma nawet najszybszy tramwaj w Polsce. Kiedyś tu był mem, że to rozkopane miasto, ale było warto czekać na zakończenie remontu. Dobre połączenia kolejowe z innymi krajami i z Polski. W przyszłym roku będzie łatwo dolecieć do Poznania, nawet z Czarnogóry. Bardzo podobały mi się kamienice na Starym Mieście Koziołki. Jest bardzo zorganizowane i zadbane miasto, a że ma najszybszy tramwaj w Polsce, to dla mnie jest wielkim plusem. Rogale świętomarcińskie nie są moimi ulubionymi ciastkami, ale doceniam, że są unikalne. Poznań, miasto doznań. Idzie do wysokiego A. Bardzo ładne miasto, na pewno tam wrócę. Warszawa. Może kiedyś Warszawa kojarzyła się z komunizmem i z szarością, ale wbrew pozorom ma dużo do zaoferowania. Odnowione stare miasto, łazienki królewskie, różne pałace, bulwary, muzea, które opowiadają trudną historię tego miasta, rewitalizowane fabryki jak Norblin, browary, elektrownia. Turysta może zostać kilka dni i nie będzie się nudził. Mogę być nieobiektywny, bo tu mieszkam. Warszawa to stolica, jedyne miasto, które ma metro. Są tu korporacje i możliwości rozwoju osobistego. Dużo zieleni, dużo parków. Miasto się szybko rozwija. Minusem jest to, że jest drogo, jest niedobór mieszkań, a korki potrafią sparaliżować miasto. A pogoda, cóż, to na pewno tu nie jest jak w barze, ale potrafi być gorzej w innych regionach Polski. Tu jest największe lotnisko. Dla turysty, nawet z Czarnogóry, łatwo dostać się przez cały rok. Można dojechać pociągiem z całej Polski, jak i z prawie każdego kraju sąsiedniego. Prawie. No to tak zwane miasto Feniks. Bez wiedzy o historii, vibe nie byłby taki wysoki. To bardzo żywe miasto, gdzie dużo się dzieje, a dodatkowo ma fascynującą kulinarną scenę. Naprawdę lubię tu mieszkać. Warszawa. Niech idzie do A. Albo kurczę, wiecie, niech idzie do niskiego S, bo gdyby nie Warszawy, to nie byłoby mnie w Polsce w ogóle. Bielsko-Biała. Bardzo niedoceniane miasto pod każdym względem, a zwłaszcza pod względem turystyki. Ma urokliwe stare miasto i architekturę,
która bardziej przypomina miasta z Imperium Austro-Węgier. Jak ktoś ma czas na zwiedzanie lub mieszka w Polsce, to destynacja obowiązkowa. Ma relatywnie dobrą infrastrukturę, ale bez tramwajów lub trolejbusów. Jest blisko Czech i gór. Byłem zaskoczony, że są korki. Nie ma zbyt dużo możliwości rozwoju. Dosyć trudny dojazd, bo to miasto znajduje się na skrajnym południu Polski. Łatwiej jest dojechać z Czech niż z reszty Polski, ale przynajmniej jest pendolino z Warszawy. Bardzo pagórkowate, nietypowe jak na polskie. Nazywane potocznie Małym Wiedniem. Również leży na Śląsku, co go czyni ciekawym. Produkowane tam są bajki jak na przykład Bolek i Lolek, którą oglądałem jak dziecko. Więc vibe jest niesamowity. Bielsko-Biała. To niskie A. Bardzo mi się podobało to miasto i chcę tam wrócić, ale jest trochę daleko z Warszawy. Radom. Przykro mi, że tak mówię, ale jest tam tylko deptak z kościołami. Niestety wystarczy godzina, żeby zobaczyć wszystko warte odwiedzenia. Wiem, że są memy o tym mieście, ale może dam mu jeszcze szansę, nie? Może ktoś ma coś do polecenia? Nie jest małym miastem, gdyby był w Czarnogórze, byłby drugim największym miastem. W przeszłości miał rozwinięty przemysł, ale niestety miasto się teraz wyludnia. Jest blisko Warszawy, więc można mieszkać w Radomiu i pracować w stolicy. Ma ciekawe lotnisko, o którym zrobiłem short. Nie ma zbyt dużo możliwości rozwoju. Dobrze połączony z Warszawą i Krakowem ekspresówką. Pociągiem trochę się jedzie, ale są połączenia. Jeśli macie szczęścia, to możecie przylecieć samolotem, ale życzę powodzenia. Byłem raz w sobotę w Radomiu i oprócz głównego rynku niewiele się działo. Trochę mi przykro, że są pogardliwe memy o tym mieście, ale może jest w tym trochę prawdy. Jednak uważam, że miasto ma duży potencjał, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. O Radomiu. Bardzo mi przykro, ale idzie do niskiego C. Łódź, Łódź się albo kocha, albo nienawidzi. No to ja kocham. Nawet zrobiłem filmik o niej. Jeśli interesuje Was historia miasta przemysłowego lub macie artystyczną duszę, to Łódź Wam się spodoba. Oprócz manufaktury piotrkowskiej są też inne ukryte atrakcje turystyczne, tylko trzeba trochę poszukać. Jest wiele rozpadających się kamienic, ale infrastruktura jest coraz lepsza. Kiedyś bardzo ważne miasto, ale jak przemysł upadł, to powoli się rewitalizuje. Ma rozwiniętą sieć tramwajową, jak i najładniejszy dworzec kolejowy w Polsce. Jak skończy się tunel przebiegający przez centrum miasta, to Łódź stanie się jednym z najważniejszych hubów komunikacyjnych. Ma coraz więcej możliwości rozwoju osobistego. Super skomunikowana z innymi miastami. Z Warszawy godzinę pociągiem lub autostradą. Ma nawet niewielkie lotnisko. To tak zwany polski Manchester, który szybko się zmienia. Jest dużo murali, jak i artystycznych instalacji. Nie zawsze czekało na mnie z otwartymi rękami, ale ma coś w sobie, że mnie przyciąga. Za każdym razem jak odwiedzam Łódź, to widzę poprawę. Polecam dać jej szansę, ale tylko jak jest piękna pogoda. Łódź. No wiem, że to będzie kontrowersyjne dla niektórych, ale to wysokie B. Z potencjałem do awansu do A. Gdynia. Miasto nadmorskie, więc od razu duży plus. Jeśli ktoś lubi modernistyczne planowane miasto, to bardzo polecam. Dużo promów, niezła promenada, jak i fajne muzea i akwarium. Ale miasto niestety nie ma oczywistych zabytków i obiektywnie nie każdemu się spodoba. Ale za to ma ładną naturę, m.in. plaże, klif i niedaleko jest Szwajcaria Kaszubska. Tu jest port, jest też częścią Trójmiasta, więc jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą Polski. Ma trolejbusy, więc dla mnie to duży plus.
Ludzie mieszkający w Gdyni mogą żyć z turystyki i mają prawie takie same możliwości jak reszta Trójmiasta. Niestety pogoda w zimę nieprzyjemna, jak potrafi być nad Bałtykiem. Dobre połączenia kolejowe z innych krajów i z Polski. Można dolecieć samolotem z Czarnogóry, a turyści ze Skandynawii mogą dopłynąć również promem. Dla mnie ogromny plus jest to, że to jest nadmorskie miasto portowe. W wielu aspektach przypomina mi moje miasto rodzinne Bar. Można tu poczuć vibe PRL-u, ale również w okolicy mieszkają Kaszuby, co jest dla mnie bardzo ciekawe. O, Gdynia. Bardzo ładna, bardzo przypomina moje miasto rodzinne. Idzie do wysokiego B z dużą możliwością awansu do A. Zapomniałem, że masz taki widok szerszy. Kraków. Wiadomo, Kraków jest nie bez powodu najważniejszym miastem turystycznym w Polsce. Wawel, Stare Miasto, blisko kopalni soli Wieliczka, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, ale i mniej oczywiste atrakcje jak Nowa Huta albo Kopiec Kościuszki. To drugie największe miasto w Polsce, więc jest tu dużo możliwości. Ma rozbudowaną sieć tramwajową, ale brakuje metra, które niby ma być zbudowane. Infrastruktura jest bardziej dostosowana do turystów niż lokalnych mieszkańców, którzy na pewno cierpią przez coraz większą liczbę zwiedzających. Niestety Kraków jest bardzo zanieczyszczonym, szczególnie zimą. Podobnie jak Warszawa naprawdę. Ma lotnisko z dużą liczbą tanich lotów. Można dojechać pociągiem zarówno z innych miast, jak i z sąsiednich krajów. Kraków ma niesamowity vibe, bo tu człowiek naprawdę może poczuć historię. Gdziekolwiek się nie spojrzy, to wszędzie jest ładnie. Nawet te komunistyczne dzielnice są ciekawe. Minus to na pewno masowa turystyka, bo Kraków stał się ofiarą swojego sukcesu. Oj Krakowie! Byłem tam wiele razy w życiu i bardzo mi się podoba to miasto, ale niestety idzie do niskiego A. Nie mogę dać S, bo masowa turystyka i duże zanieczyszczenie powietrza trochę psują to miasto, przynajmniej dla mnie. Hell. Nie jest najładniejsze miasto, ale same położenie i niezwykła historia są ogromnymi plusami. Niewiele miast ma plaże na otwartym morzu i w zalewie. Kto lubi historię II wojny światowej, będzie zachwycony. Jest tu niezwykła natura. Jak wiele miast nadmorskich w Polsce, jak i w Czarnogórze, żyje z turystyki. Mieszkańcy nie mają wiele innych możliwości. Jest tylko jedna droga, która łączy Hel z resztą Polski, która w sezonie jest katastrofalnie zakorkowana. Pogoda w zimę nieprzyjemna, jak to nad Bałtykiem. Jedno słowo, daleko. Z Warszawy latem można szybkim pociągiem dojechać. Jest prom z Gdańska i Gdyni. Hel jest naprawdę na końcu, czy początku Polski, więc dojazd potrwa, ale warto. Nawet warto stać w korkach. Położony w niezwykłej lokalizacji w sąsiedztwie innych ciekawych miasteczek Półwyspu Helskiego. Tu mamy dużo fajnych plaż, dużo do zwiedzania. Można zjeść dobre jedzenie, jak na przykład halibuta. Tylko trzeba uważać, żeby nie wydać za dużo. Chcę tam wrócić jak najszybciej. Hell! Na szczęście nie ma nic wspólnego z piekłem, wręcz przeciwnie. To wysokie B. Na pewno tam wrócę. Łowicz. W okolicach Łowicza są Arkadia i Nieborów. Same miasto nie ma wiele atrakcji turystycznych, ale rynek jest uroczy i jest ciekawa historia związana z Napoleonem. Dodatkowo w okolicach mamy skanseny kultury łowickiej. Blisko autostrady, na połowie drogi między Warszawą i Łodzią. To małe miasto z niewieloma możliwościami. Niestety wyludnia się. Szkoda. Można łatwo dojechać pociągiem do Łowicza, ale do Arkadii i Nieborowa jest wyprawa. Lepiej mieć samochód. Jeśli chcecie doświadczyć życia w małym mieście,
a mieszkacie w stolicy, to Łowicz jest dobrym wyborem. Arkadie Nieborów są naprawdę warte odwiedzenia, więc polecam przynajmniej na chwilę zatrzymać się w Łowiczu. Łowicz. Niestety to niskie C, ale napiszcie w komentarzach, jeżeli jest tam jeszcze coś do zwiedzania. Może coś przegapiłem. Zamość. Wystarczy jeden dzień zwiedzania, ale to jest na światowym poziomie. Nawet pod UNESCO. Piękne miasto renesansowe, nazywane Padłą Północy i nie bez powodu. Rynek jest jednym z najpiękniejszych w Polsce, a kościoły przypominają włoskie. Dużo zieleni, dobrze utrzymywane miasto. Tylko nie podobało mi się, że było dużo parkingu i samochodów na Starym Mieście. Możliwości rozwoju raczej średnie. Trudny dojazd. Samochodem jest ok, bo do Lublina jest godzina jazdy. Pociągiem z Warszawy trzeba przesiadać się w Lublinie. To jest największy minus tego pięknego miasta. To naprawdę jedno z najpiękniejszych miast, w których byłem w Polsce. Szkoda, że jest tak daleko i nie wiem kiedy tam wrócę, ale będę pamiętał to miasto. I na koniec Zamość. No to przepiękne miasto, które idzie do niskiego A, bo niestety jest za daleko, a jest też dużo samochodów w Starym Mieście. I drodzy moi, to koniec na dzisiaj. W rankingu zawarłem tylko część odwiedzonych przeze mnie miast. Spodziewajcie się więcej odcinków. Jeśli Wam się podobał ten film, to zasubskrybujcie po więcej. Pozdrawiam. Ciao!